Czy mieliście kiedyś tak, że wasz dysk był tak zapchany, że aż do granic czerwoności, tak jak ten o tu? Jeżeli tak, to chciałbym wam pokazać kilka prostych trików, jak odciążyć swój dysk. Pewnie każdy z was spotkał się z problemem zapchanego dysku systemowego. Oprócz braku możliwości instalowania nowych rzeczy, może to powodować spadki wydajności systemu. Sam tego doświadczyłem i wiem, że brak miejsca może mocno opóźnić pracę komputera. Dzisiaj chciałbym pokazać wam parę metod i prostych trików odczyszczania dysku. Pierwsze, od czego bym zaczął, to sprawdzenie, gdzie tego miejsca najwięcej nam ubywa. Jest na to parę metod. Dla mnie najlepszą w Windows 10 jest wejście w panel sterowania i tutaj wpisanie po prostu pamięć. Dostaniemy wykaz naszych dysków. Wchodzimy sobie w partycję systemową, zwykle C. I tutaj sprawdzamy. Wydaje mi się, że u większości użytkowników dysk C będzie wyglądał podobnie do mojego. Najwięcej zajmuje system i aplikacje i gry. Potem pliki tymczasowe. Ja mam dość niewielki dysk systemowy, więc aplikacje umieszczam na innych, dlatego ta sekcja jest u mnie stosunkowo niewielka. Zacząłbym od sekcji aplikacje i gry. Sprawdzam, czy mam jakieś niepotrzebne rzeczy i klikam odinstaluj. Jeżeli nie jestem pewien jakiegoś programu, to go nie ruszam i upewniam się w Google, co to jest i czy mogę to bezpiecznie skasować. Jeżeli po prostu przeglądacie dysk C, a szczególnie program Files oraz program Files 64, to możecie znaleźć tutaj rzeczy, których nie ma w sekcji aplikacje albo dodają sobie programy. I jeżeli nie znacie nazwy, która się tutaj znajduje, to możliwe, że natknęliście się na Trojana. Oczywiście trzeba to potwierdzić w necie. Jeżeli okaże się, że rzeczywiście, to usunięcie takiego folderu ręcznie powinno pomóc, ale nie ma gwarancji, że usunęliście plik z korzeniami. Czasami będą przydatne programy do deinstalacji folderów, które sprawdzą, czy gdzieś nie ma powiązanej zawartości. Czasami też taki plik może nie chcieć się usunąć i wtedy w sieci sprawdzam, co robić, żeby się go pozbyć. Potem przechodzę do sekcji plików tymczasowych i tutaj pliki tymczasowe możemy skasować bez żadnych konsekwencji. Natomiast nad koszem i pobranymi plikami trzeba się zastanowić, czy nie zostawiliśmy tam czegoś ważnego. Jeżeli sprawdzacie kosz poprzez ikonę na pulpicie, to musicie pamiętać, że tam zawarte są śmieci ze wszystkich dysków. Nie zajmują one miejsca tylko na C, bo można powiedzieć, że każdy dysk ma swój własny kosz. Więc usunięcie np. 10 GB śmieci może nie dać nam 10 GB wolnego miejsca na dysku C. Pokazanie śmieci w pamięci dysku C spowoduje pokazanie rzeczywistego obrazu z tego dysku. Wracając jeszcze do plików tymczasowych, musimy pamiętać, że usuną się jedynie te z pliku temp. Przeglądarki internetowe mogą mieć swoje foldery tymczasowe. Co więcej, nawet jeżeli korzystacie z innej przeglądarki niż Internet Explorer albo Microsoft Edge, to i tak tempy mogą się tam odkładać. Wchodzimy więc w opcje internetowe panelu sterowania i tutaj czyścimy pamięć podręczną i dobrze też wyczyścić ciasteczka. Uwaga, może to spowodować utratę zapisanych haseł i loginów, a także wylogować z automatycznie zalogowanych stron. Jeżeli korzystamy dodatkowo z innej przeglądarki, albo głównie z innej, to wchodzimy dodatkowo w opcję tej przeglądarki i czyścimy pliki cookie oraz dane tymczasowe. Jeżeli już wykorzystaliśmy wszystkie powyższe metody i nadal mało nam miejsca, to pokażę wam prosty trik, jak zwolnić jeszcze parę giga. Wchodzimy jeszcze raz w sekcję pamięć i tutaj przyglądamy się systemowi i mamy tam coś ciekawego. Jest to plik hibernacji. Pokazuje się, że jest to zarezerwowane miejsce na wypadek, gdybyśmy chcieli skorzystać z opcji hibernacji. Rozmiar tego pliku jest uzależniony od naszych zasobów sprzętowych i ustawień. Jeżeli korzystasz z opcji hibernacji, to moja porada może Ci się teraz nie przydać, ale jeżeli szybko potrzebujesz parę giga miejsca i możesz poświęcić za to hibernację, to chyba warto o tym pamiętać. Dla wyłączenia hibernacji należy wejść w wiersz poleceń Windows z uprawnieniami administratora. Dla Windows 10 wystarczy wpisać w uruchom CMD, potem prawym przyciskiem na otrzymanym wyniku i uruchom jako administrator. Po wyświetleniu wiersza wpisujemy power cfg spacja myślnik h spacja off, jeżeli chcemy całkowicie wyłączyć tryb hibernacji. Analogicznie power cfg spacja myślnik h spacja on powoduje włączenie tej funkcji. I po robocie. Teraz należy zrestartować puchę i po powrocie do systemu możemy cieszyć się zwolnionym miejscem. I to by było na tyle. Jeżeli chcecie, żeby więcej takich filmików powstawało, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, ewentualnie zasubskrybujcie mój kanał i odwiedzajcie mnie na Facebooku. Trzymajcie się, cześć!